wysokie, nowoczesne budynki, ciekawe rozwiązania architektoniczne. No i nic poza tym. O, zobaczcie, co to za ptaszysko tutaj siedzi. Nie znam się, ale fajny ptok. O, poleciał. No dzień dobry, 7:50. Parę minut temu wygramoliłem się z hostelu. No i wyszedłem tu do jakiejś takiej troszkę główniejszej ulicy. Muszę złapać taksówkę, no bo nie mam innego wyjścia. Muszę dostać się na dworzec, do którego mam ponad 5 km. No i jedynie rozwiązanie to taksówka. Mam nadzieję, że nie będzie mnie dużo kosztowała, bo plan jest taki, jadę na dworzec kolejowy, łapię pociąg, na który już mam bilet i jadę na cały dzień do Casablanki. Yeah. Station, train station. Train station. Moment. Także złapanie taksówki zajęło mi tu dosłownie 2 minutki. No i dogadałem się z gościem i jedziemy na dworzec. Casablanca. Casablanca. Train. Wszędzie naparzają tymi skuterkami. Czasem nawet fajne kobitki. Niedawno tam pojechała jedna w obcasach. O, a tam bryczka, konik. No i gitara. Dojechałem za 50 dirhamów. Czyli no za tam jakieś 20 parę złotych w okolice tutaj tego dworca. Tam jest budynek dworca. Maroko słynie, jeśli chodzi o Afrykę, z dosyć dobrze rozbudowanej tutaj tej komunikacji kolejowej. Z tych większych miast te linie kolejowe po prostu łączą te większe miasta ze sobą. Także tutaj nie było problemu, żeby z Marrakeszu dojechać do Casablanki. Z Casablanki można się później do Rabatu przemieścić. Z Rabatu tam jeszcze dalej do Efezu. Także ceny pociągów bardzo zbliżone do tych w Polsce. Ja tutaj za bilet tam i z powrotem do Casablanki z powrotem, gdzie podróż będzie trwała w jedną stronę około 2,5 godziny, zapłaciłem coś w przeliczeniu na polskie trochę ponad 100 zł, czyli w jedną stronę jakieś tam 50 zł. Wchodzę do środka, zobaczymy jak wygląda wewnątrz dworzec. Budynek wysoki, ale nieduży. Z tego co wyczytałem w necie, są tutaj tylko 2 perony. Rozkład jazdy na pierwszej pozycji 8:50. Mój pociąg, mój kierunek. Mam jeszcze 40 minut. Tak to wygląda. McDonald's. Jeszcze jest wcześniej, tam Starbucks. No pociągi wyglądają jak wyglądają, tak jak w Polsce no jeszcze w sumie może nie tak dawno. Do tej pory może gdzieniegdzie jeszcze takie jeżdżą, chociaż już dawno nie widziałem. Pociągami też za wiele nie jeżdżę. Skład dosyć długi, jak widzicie. Wagon 22, miejsce 107, wchodzimy. Szukam, zobaczcie jak to wygląda. Kurde, nie no. Przypomnę sobie dawne czasy. O, ale to jest bezprzedziałowy. A, no to dobrze. No trochę czuję się jakbym się cofnął w czasie. Ale co tam. Ważne, żeby szczęśliwie dojechać. Pokażę wam jak kibel tu wygląda w takim pociągu. No mówię, jak w latach 80. w Polsce. Trochę czuję jakbym odbył podróż w czasie. Tutaj jakaś mapa Maroko. O, uwaga, ruszamy. Raptem tylko niecałe 3 minuty opóźnienia, także dobrze jest.
Krajobraz no mało interesujący. Wiadomo, płasko, równina, przynajmniej tutaj. Tu jakaś większa osada, jakieś miasteczko, domki. Pociąg po drodze zatrzymał się 4 razy. Odległość tych tam 200, chyba 45 km. Czas przejazdu 2 godziny, niecałe chyba 40 minut. Skład dosyć długi, tych wagonów nie wiem, myślę, że z 15, ale obłożenie nieduże, naprawdę na poziomie może 10%, także nie wiem na ile to mi się opłaca. Ekonomii raczej w tym żadnej nie ma. No wiadomo, tak jak i w Polsce, pewnie zależy od godziny, od pory roku. Teraz sezonu no chyba jeszcze nie ma. Nie wiem jak tutaj, w jakich miesiącach ten sezon trwa. Teraz muszę namierzyć tu jakiś transport do centrum miasta, a właściwie nie do centrum, tylko chciałbym się dostać jak najbliżej tego najważniejszego obiektu tutaj w tym mieście, w Casablance, czyli w okolice tego olbrzymiego meczetu Hassana II. Meczet znajduje się na wybrzeżu, no i muszę to rozkminić, czym tam dojechać. O, i tutaj są te tramwaje. I tu w tramwaj numer T1 muszę wsiąść. Kurde, o co tu chodzi? Zobaczcie, tu jakieś bramki są wejściowe, to może bilet trzeba było wcześniej kupić. Jest w innym miejscu, bo tutaj... A, tu są jakieś automaty z biletami. Bilet kupiony w obie strony 16 dirhamów, w jedną stronę 8, czy nie, 14, także w dwie strony o 2 dirhamy taniej, 14 dirhamów. I teraz nie wiem, po której stronie mam stanąć, w którą stronę jedzie się do centrum miasta. City Center, here, there. City Center, City, yeah? City here. Okay, no. Live. No, YouTube. Dobra, czekamy tutaj. Przyjechał tramwaj, ale nie po mojej stronie. No, tramwaje wyglądają bardzo przyzwoicie. Tramwaje, pełna kultura, europejski poziom, nie ma się do czego przyczepić, także jest dobrze. Tak to wygląda. Za oknem takie widoki. Casablanca to będzie na pewno takie bardziej nowoczesne miasto z inną architekturą zupełnie niż Marrakesz. No i tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest miasto jakieś mega popularne turystycznie. Podobno nie ma tutaj za wiele do oglądania, no ale coś tam ogarnę. No widać, że to ogromne miasto, zupełnie inna architektura. Dużo nowych budynków, nowoczesnych. Wysiadłem tutaj na jakiejś stacji o nazwie Plac Mohameda V. Widzę tutaj jakiś ciekawszy, duży budynek.
Wygląda trochę jak ratusz. Gdziekolwiek widzę wieżę zegarową, to od razu mi się to kojarzy z ratuszem. Pobłąkam się trochę tutaj, pochodzę wzdłuż. No widać, że to miasto ogromne. Zobaczcie, ile gołębi, niczym w Krakowie. Nie uciekają, oswojone. Tutaj przy takiej fajnej fontannie, no na placu Mohameda V. Tu jakieś budynki chyba rządowe. Tutaj nie mam ten jakiś ala ratusz. No fajnie to wygląda tutaj. Budynek Ministerstwa Sprawiedliwości. Tyle udało mi się doczytać. Chyba taki jeden tutaj z większych placów w tym mieście, zresztą nie wiem. Idę teraz w stronę tam takiego napisu Wii Casablanca. Tam wszyscy sobie foty strzelają, znaczy wszyscy. Jak widzicie, tłumów tutaj nie ma. Casablanca. Idę teraz w kierunku Placu Narodów Zjednoczonych. O, na czerwonym. No, miasto jest duże, ale nie ma tutaj, przynajmniej tu gdzie na razie idę, nie ma jakiegoś wielkiego gwaru. Jestem na kolejnym Placu Narodów Zjednoczonych, tu znowu gołębie, tam jakiś panie dokarmia. Ale co mnie martwi, bo tu przeszedłem już kawałek tymi ulicami, wszystko jest zamknięte. Jest godzina 13, dochodzi za kwadrans, a wszystkie jakieś knajpki, które mieszkałem, jakieś mijałem po drodze, jakieś tu restauracyjki, sklepiki, wszystko zamknięte i nie wiem właśnie o co chodzi. Czy to oni mają dzisiaj jakieś święto, czy no, zupełnie no nie mam pojęcia, ale jest bida z nędzą. Olbrzymie miasto, arterie, olbrzymie ulice ciągną się tutaj w każdą stronę kilometrami. No w końcu 4 miliony ludzi, także to są prawie 2 Warszawy. Powierzchnia rozległa, bo budynki nie są jakieś tam mega wysokie. Maroko soup. One soup. No drink? No. Piłem do jakiejś restauracji, ale to chyba taka ekskluzyw, ale już mi się nie chciało szukać, także zjem tu tylko zupkę. Taką marokańską, na którą miałem od dawna ochotę. Dostałem do tego parę oliwek, no i dosyć dużo chleba. No menu jak przejrzałem, no to ceny takie, no iście europejskie, polskie, także stołować się tu nie będę. Myślę, że tą zupką się zapcham, bo to taka restauracja bardziej ekskluzyw, przynajmniej tam za szybą tak to wygląda. Pan mi tutaj usługiwał, chciał mi tu serwetę na kolana kłaść, no ale bez przesady, nie? Dobra, tak to wygląda. 40 dirhamów, czyli jakieś niecałe 2 dychy. Taka zupka, bułeczki, oliwki. Może być, jemy. Zupa jest przepyszna, dokładnie o to mi chodziło. I tak naprawdę się dzięki tym bułeczkom, które dostałem, takie 3 spore kawałki, to naprawdę się najem. Zupka taka gęsta, z soczewicą, jakiś tu makaron w tym pływa. Chyba to już widzę tutaj ciecierzycę. Bardzo dobre. Nawigację odpalę, będę szedł z buta w stronę morza, w stronę tego największego meczetu, a po drodze jeszcze może coś tam ciekawego wyhaczę.
Póki co tak to wygląda. Wyższe budynki, bardziej nowoczesne. Tutaj stali szkło. Miasto jak miasto. Marrakesz o niebo ciekawszy, bardziej taki, wiadomo, stary, kontrastowy. Tak się prezentuje hotel Marriott. Ulice ciągną się, widzę tam kilometrami, ale to nie jest to, co mnie interesuje. No nie ma sensu tu łazić, co tu podziwiać, te budynki, tę wysoką architekturę. No chwilę można popatrzeć, macie już mniej więcej wyobrażenie, jak to wygląda. Całe miasto wygląda najprawdopodobniej w ten sam sposób. Takie czytałem opinie, takie widziałem zdjęcia. Jest mega nowoczesne, duże, wysokie, nowoczesne budynki, ciekawe rozwiązania architektoniczne. No i nic poza tym. O, zobaczcie, co to za ptaszysko tutaj siedzi. Nie znam się, ale fajny ptok. O, poleciał. Ale tak tu patrząc wzdłuż tych głównych arterii, tych ulic, to no nie, to tam nic specjalnego nie ma tu się czym zachwycać. Przyjechałem, mówię, te parę godzin tak w przelocie w zupełności wystarczy. Tam w oddali jakieś takie ciekawe graffiti. No i tam pośród tych nowych budynków takie budyneczki starsze z inną architekturą. Taki miszmasz, no. Takie życie, tak to wygląda tutaj na zapleczu meczetu. Taka tutaj rzeź niewiniątek. Masakra. Inny świat, dziki świat, dla mnie niezrozumiały.